Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, a dzisiaj będzie pierwsza moja mobilizacja w Age of Empires Mobile. To, co na razie widzicie, to jest inna mobilizacja, do której dołączyłem, także tutaj sobie też zobaczycie raport. U nas był teraz niedawno Kill Event, no i dlatego dużo się działo. Widzicie, że ja już tutaj mobilizuję, już zaraz skończy się ta mobilizacja. A zaczęło się to wszystko tak, że wszedłem sobie na gierkę, patrzę, o, coś tutaj niszczymy tych naszych sąsiadów. Widziałem, że jest tam dużo mobilizacji, niszczenia flag, które też tutaj po drodze zobaczycie i stwierdziłem, a co tam dołączę. Dołączyłem do jednej mobilizacji i stwierdziłem, że w sumie oni, ci dowódcy, którzy tam są używani, wcale nie są jacyś tak super lepsi od tych moich. Znalazłem miasto, które moim zdaniem było idealne, żeby zaatakować. No i dawaj. Tutaj widzicie, że mamy atak na Maksinkę i to już jest późniejszy etap tej walki, tak? To już widzicie, że jest palenie miasta. Co ciekawe, to miasto się dużo ładniej pali. Zobaczycie, że jak ja będę atakował, to tamto miasto się nie paliło tak ładnie. Tutaj te płomienie, kurczę, ta grafika z płomieniami jest dużo lepsza. Ja już widzicie, tutaj wychodzę, 7 minut będzie trwało zanim dojdę. To chodzenie jest dosyć długie, ale może dlatego, że właśnie ci żołnierze, tak wiecie, powolnie powłóczą nogami, to jest raz, a druga sprawa może jest związana z tym, że to jest jednak daleko jeszcze tego, wiecie, tego marszu i dystansu, tak bardzo tutaj w Age of Empires Mobile nie wyczuwam. Natomiast to, co jest ciekawe w tej grze, to zobaczcie, mobilizacja naprawdę, jeśli to są w miarę dobrzy dowódcy, no to nie macie szans kontra mobilizacji. Jeżeli myślicie, że się jakoś uchronicie, bo będziecie mieli jakichś super dowódców, to naprawdę myślę, że mobilizacja jest w stanie zniszczyć dane miasto, nawet jeżeli ma dużo gorszych dowódców, no bo po prostu na początku gry ta ilość jednostek robi bardzo dużą różnicę, tak? Jeżeli ktoś tam ma 200 tysięcy jednostek albo 300 tysięcy, to nawet ja w mobilizacji mogę zebrać ponad milion. To oczywiście byłoby bardzo trudne na tym etapie, bo musiałyby takie duże jednostki dołączyć, ale widzicie, szybko to był dosyć dobry gracz, ta Makrzynka, to nie był takie, wiecie, to nie było takie byle co, zresztą zaraz zobaczycie na raportach i od razu udaje się takiego gracza, widzimy, teleportować, tak? Jeśli nie jest na swoim terytorium, tak przynajmniej rozumiem, to na pewno nie udało się zebrać żadnych surowców, widocznie nie było nic, no ale widzimy, że właśnie ten mur został zniszczony i tak to wygląda. Jeszcze myślę, że tutaj zobaczymy sobie tą wcześniejszą walkę, jak to wyglądało. Tutaj z odtworzenia od razu mówię, opowiadam o tym, co się działo. Widzicie tutaj 16 tysięcy w sumie straconych jednostek i tutaj widać, ile kto stracił, więc ja straciłem 5 tysięcy, ale specjalnie tam wrzuciłem łuczników właśnie, nie tych moich żołnierzy, żeby wiecie, żeby oszczędzać, bo już tak się nauczyłem, że skoro ten mój najlepszy marsz to jest właśnie ci rycerze, no to staram się ich nie używać w tych momentach, kiedy ich mogą zginąć. Chociaż akurat tutaj mobilizację zrobiłem moim najlepszym marszem. Także cieszyłem się, że w sumie trochę w niego zainwestowałem, bo dzięki temu ludzie naprawdę spoko dołączyli do tej mobilizacji. Więc tutaj widzicie, że ona sobie idzie, ale nie martwcie się, nie będę was męczył teraz 5-minutowym prawie marszem mojej mobilizacji. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Ten sztandar jest tutaj dosyć ciekawy. No i widzicie, idealnie, żeśmy się teleportowali. Tutaj widzimy, że ktoś nawet jednym marszem zeruje. Widzicie tą Kleopatrę, więc to słabszy gracz, ale tutaj zobaczcie, to jest gracz, który ma 18 poziom. Więcej siły miał, wydaje mi się, ode mnie, ten Adi 32. No sorry, przykro mi, taka jest gra. Widzicie, że tutaj z boku niszczymy flagę tego sojuszu. No i właśnie zobaczycie, to jest mniej więcej, wydaje mi się, porównywalny poziom gracza. Może tych dowódców miał gorzej zrobionych, ale zobaczcie, ile ta walka w ogóle potrwa, nie? No bo ja mam tutaj 350 tysięcy jednostek. Wydaje mi się, że w miarę dobrze ustawionych i naprawdę, no walka moim zdaniem bardzo szybko już się zakończyła. Moje mobilizacja, widzicie, ledwo poczuła, co się dzieje. I zaraz się uda te gracza tutaj teleportować. No tylko, że tak jak mówię, no nie palił się tak ładnie. Nie wiem dlaczego, nie wiem z czym to jest związane, ale tak po prostu było, więc no, trudno tutaj powiedzieć. O, i tutaj widzicie,
że tylko 3000 zmarłych jednostek, dużo więcej mamy tych tam merit points. Oczywiście one są podzielone między osoby, które atakowały w mojej mobilizacji, ale myślę, że jak na pierwszy raz to naprawdę spoko. Fajnie to wyszło. Może to oczywiście nie był jakiś super trudny dla mnie przeciwnik, ale w końcu się udało. No i oczywiście zdecydowałem się trzymać do końca. Nie wiem, czy to w ogóle ma sens. A tutaj widzicie z drugiej strony też ciekawa historia, bo niszczymy flagę i naprawdę uważam, że ta gierka jest bardzo fajna, przynajmniej na razie, z tych początków, gdzie zacząłem walczyć, to wydaje mi się, że jest naprawdę fajna, jeśli chodzi o walkę, bo tutaj bardzo szybko można zniszczyć te flagi. Jeżeli mamy mobilizację i wiele oddziałów, które będzie niszczyło flagę, to ta flaga bardzo szybko się niszczy. Tak samo jeśli chodzi o tę mobilizację na miasta. To jest chwila i teleportujemy gracza, nie? Chwila i cię nie ma, dziab. I wyskakujesz. Wydaje mi się, że nawet te budowanie trwa dużo dłużej, chociaż to pewnie jeszcze mam nieogarnięte, albo zależy od tego, jaka jest technologia tego sojuszu. Może właśnie tak samo z paleniem i z budowaniem i zależy, ile tych jednostek tam rzeczywiście do tej flagi wejdzie. Podejrzewam, że później to może być jeszcze szybciej, ale tak na podstawie mapy, którą jeszcze Wam pokażę, i tej powiedzmy zależności politycznych, które mniej więcej już zaczynam tutaj ogarniać na moim królestwie, to widzę, że tu się naprawdę potrafi bardzo dużo dziać. Niekiedy na przestrzeni 24 godzin sojusz, który się wydawało, że jest bardzo mocny, już go w ogóle nie ma w grze niemalże. Tworzą się nowe sojusze. To zwykle jest w tego typu grach na samym początku, dzieje się bardzo szybko, ale wydaje mi się, że tu jeszcze szybciej i naprawdę jest szansa, bo coś takiego by mi się bardzo podobało, gdyby ta gra była taka właśnie bardzo nastawiona na tą walkę. Że tej walki jest dużo, że ona się odbywa w miarę szybkim tempie. Myślę, że to są takie plusy, tak? Jeżeli zdobycze terytorium są dosyć szybkie, jeżeli to wszystko nie trwa właśnie te palenie flag, nie trwa tam godzinami, tą flagę, no nie wiem ile zajęło zniszczenie. Wydaje mi się, że to było dosłownie 5 minut, ale to mogło być trochę dłużej. Tak czy inaczej, krótko. Na pewno dla mnie było wrażenie takie, że krótko. Tak samo jak widzicie teraz tą mobilizację na miasto, ona jest delikatnie przyspieszona, no ale widzicie, że to też nie trwa długo i bardzo szybko można takie miasto jakby zniszczyć do końca i teleportować. Oczywiście to nie jest prawda, że ono jest jakieś takie super zniszczone do końca, nie wszystkie jednostki tam są zniszczone, więc podejrzewam, że tutaj się teleportuje, trzeba by, nie wiem, atakować kilka razy. Na razie tego nie ogarniałem. Zobaczycie sobie jeszcze, widzicie, że ta cytadela, to właśnie wtedy ten siege jest ważny chyba, ale tutaj też nie straciłem. No, 1000 na te wszystkie osoby, które dołączyły, to myślę, że spoko. Widzicie, że do końca prawie miałem już 500 000 tych jednostek. Tutaj mamy jeszcze informacje chyba właśnie jak to wyglądało z tym atakiem na miasto końcowym. I tutaj mamy o surowcach. Ja nie mogłem wziąć surowców, dlatego że już przekroczyłem limit. Natomiast pozostali, widzicie, ci, którzy mogli, jeszcze trochę się obłowili surowcami, także myślę, że to też w sumie całkiem spoko. Jak na pierwszy raz dla mnie przyjmuję to i wydaje mi się, że było całkiem spoko. Także mam nadzieję, że to nie był pierwszy i ostatni raz, tylko że jeszcze będzie tutaj sporo zabawy w Age of Empires Mobile. A na teraz to wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.